Dzień dobry, cześć. Cisza, spokój, przestrzeń i zieleń z domieszką wody to wszystko, czego czasami potrzeba człowiekowi nieco przytłoczonemu nadmiarem cywilizacji. Kilkanaście kilometrów na północ od Szczecina znajduje się rezerwat Świdwie, który obejmuje rozległe tereny bagienne, łąkowe oraz samo jezioro, które stanowi serce tego unikalnego ekosystemu. Gotowi na małą wycieczkę? W takim razie zapraszam. Jeżeli trasy rowerowe na północ od Szczecina nie są Wam obce, to z pewnością macie swoją ulubioną drogę do Tanowa. Jeżeli natomiast jesteście w tych okolicach po raz pierwszy, to z pewnością pomocny będzie ślad GPS, do którego link znajdziecie w opisie filmu. W każdym bądź razie na potrzeby dzisiejszej wycieczki uznajmy, że drogę do Tanowa mamy już za sobą. Uzupełnijmy jeszcze tylko zapasy w dobrze zaopatrzonym sklepie spożywczym i już możemy rozpoczynać właściwą część wyprawy. Jedziemy na północ wzdłuż drogi wojewódzkiej, przy ostatnich zabudowaniach skręcamy w lewo, kierując się, tak jak podpowiada drogowskaz, na Węgornik. Po minięciu jeszcze kilku domostw otoczenie robi się coraz mniej zurbanizowane, coraz mniej przypomina dalekie przedmieścia aglomeracji, a coraz bardziej przypomina to krajobrazy ze skraju Wielkiej Puszczy. Wąski asfalt zamienia się w drogę z płyt. Ruch tu jest niewielki, by nie powiedzieć znikomy. Do dyspozycji przez większość drogi mamy również pobocze. Mam wrażenie, że wyjeżdżone przez rowerzystów. Po około 2 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką dojeżdżamy do granicy obszaru chronionego Natura 2000. Do tego miejsca możecie dotrzeć też alternatywną leśną drogą, pomijając Tanowo. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zerknijcie do opisu tego filmu, znajdziecie tam link do relacji z trasy do Trzebieży, której początkowy odcinek to właśnie droga leśna z Bartoszewa do dawnego Gunic, do którego właśnie wjeżdżamy. Dawnego, ponieważ po osadzie zachowało się bardzo mało śladów, chociaż wyludniła się ona dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. Te najbardziej zachowane pozostałości to ruiny dworku rodu Raminów oraz symboliczny cmentarz. Do obydwu łatwo dotrzeć z głównej drogi. Tutaj w lewo do dworku. Tutaj w prawo do symbolicznego cmentarza. Dokładniejszy opis i relacje możecie znaleźć właśnie w wiosennym filmie o drodze przez puszczę. Po około 4 km drogi z płyt docieramy do Węgornika, niewielkiej osady na skraju Puszczy Wkrzańskiej. Tutaj utwardzona droga kończy się, a my musimy wybrać, czy podążać dalej na zachód piaszczystym duktem, nieco naokoło, tak jak podpowiada drogowskaz, i jest to również droga przejezdna dla samochodów, czy też może pojechać krótszym, tak zwanym szlakiem rowerowym, który prowadzi przez niewielkie mokradło. Kiedy to nagrywam na początku września, jest bodajże 3. tydzień suszy, więc sprawdzenie, jak się miewają tereny podmokłe w takich warunkach zmian klimatu, brzmi co najmniej kusząco. Nie jest ani bagniście, ani piaszczyście. Ewidentnie widać, że cały podmokły teren wysycha ponad wszelką miarę. Niestety. Mokradło nie jest zbyt rozległe, raptem 200-300 metrów, na których można poczuć się jak w nieco innej krainie. Wkrótce wyjeżdżamy nad świdwiańskie rozległe łąki i tutaj droga zaczyna trochę ginąć pośród traw. Tam, gdzie jest bardziej sucho, tam mamy wytarte do piachu kolejny. Im bliżej jeziora, tym trawy zaczynają się robić coraz wyższe. Po około 6-7 km od Tanowa docieramy do miejsca, gdzie rzeczka Gunica wypływa z jeziora Świdwie. Jednocześnie jest to niestety polana ogniskowa. Mijamy stylizowaną bramę rezerwatu. Do wieży widokowej zostało już tylko parę metrów. Znajdujemy się na czymś w rodzaju grobli. Z jednej i z drugiej strony otaczają nas mokradła rezerwatu, który jest niezwykłym miejscem, będącym przede wszystkim ostoją dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków wodno-błotnych.
wśród których można spotkać bielika, żurawia czy bociana czarnego. Świdwie to przystanek na trasie migracji ptaków, schronienie oraz miejsce odpoczynku i żerowania dla tysięcy skrzydlatych wędrowców. Moja wiedza ornitologiczna jest bardziej niż nikła. Dlatego też nie mam pojęcia, dlaczego tak mało owego ptactwa udaje mi się zaobserwować. Pora dnia w połączeniu z wysoką temperaturą? Pora roku i wspomniane gatunki są już zupełnie gdzie indziej? Nie mam zielonego pojęcia. Przy czym nie zrozumcie mnie źle, nie liczyłem od samego wjazdu na kadry niczym z National Geographic. Po prostu opis unikatowości rezerwatu w połączeniu z pustką nad horyzontem spowodował u mnie taki jakby lekki dysonans. Pomimo tego sam klimat miejsca jest wyraźnie wyczuwalny, zwłaszcza, że nie jest to weekend, a ostatnich ludzi widziałem w Tanowie. Zieleń po horyzont z domieszką wody to czasami wszystko, czego potrzebuje człowiek po codziennej gonitwie w swojej cywilizacji. Zgaduję też, że w takim razie wiosna i pora przylotów będzie bardziej odpowiednim czasem do obserwacji. Jeżeli myślicie podobnie, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie, to zostawcie proszę komentarz, gdzie robię błąd. Mam pewne drobne obawy co do dalszej drogi w stronę jeziora Stolsko. Z tego co pamiętam, jest to piach i tylko piach, a ja dzisiaj wybrałem się rowerem z chudymi oponkami. No nie tak chudymi jak szosowe, ale 1,6 z delikatnym bieżnikiem to nie jest jakaś bestia na te piaskownice. No ale początek wygląda obiecująco, więc może i dalej będzie trochę udeptane. Otóż nie, jest tu w słonku te 30 parę stopni, więc jeżeli nie chcecie się mocować z kierownicą, to do przespacerowania jest takiego najgorszego miałkiego piaseczku jakieś pół kilometra. Potem zaczyna się już ubite, a i trochę szutrem można to nazwać. Mijamy Bolków, czyli tak naprawdę osadę, która składa się tylko i wyłącznie z ośrodka dydaktyczno-muzealnego, który chyba od kilku lat jest zamknięty na głucho. A szkoda. Objeżdżamy rezerwat od południowego zachodu. Kępy starodrzewu pośród łąk tworzą harmonijną całość. Wycieczka z pewnością jest do powtórzenia wiosną. Może wtedy uda wypatrzyć się jakiegoś bielika. Za rezerwatem droga zmienia się z łąkowych piasków na typowo gospodarczy szuter. Niecałe 2 km dzieli nas od wsi Stolec, gdzie miejscowe jezioro, czyli Stolsko, ma zdecydowanie inny charakter niż Świdwie. Po około 12 km od Tanowa dojeżdżamy do wsi Stolec. Nasza szutrówka, a właściwie Aleja Lipowa będąca elementem większej całości, ale o tym za chwilę, leży idealnie w osi widokowej dawnego założenia będącego częścią parku krajobrazowego otaczającego rezydencję rodu von Ramin. Pałac ten został zbudowany w latach 1721-1727 w stylu barokowego klasycyzmu. Kompozycja, cofniętego w stosunku do drogi założenia, opiera się na francuskich wzorach rezydencji zwanych Entrée-cour et jardin. między dziedzińcem a ogrodem. Niestety wnętrze pałacu prawie całkowicie jest pozbawione oryginalnego wyposażenia. Zachowały się tylko ozdobne dębowe schody oraz niektóre sztukaterie i plafony. Po 1945 roku pałac był siedzibą jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza, a potem Straży Granicznej. Na początku tego wieku został przekazany starostwu polickiemu, później należał do Uniwersytetu Szczecińskiego, który także nie miał jakiegoś szczególnego pomysłu, co z tym miejscem zrobić. W 2016 roku został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Niestety jak na razie nie widać żadnych oznak życia, tudzież działalności gospodarczej związanej z tym miejscem. Za to wiele oznak życia przejawia mała, ale bardzo dobrze zagospodarowana plaża nad jeziorem Stolsko. Po 200 metrach na północ od bramy pałacu skręcamy w lewo w drogę z tak zwanych ażurowych płyt. Następne 200 metrów i jesteśmy na miejscu. Mamy tu do dyspozycji boisko, miejsca ogniskowo-grillowe, małą zatoczkę z piaskiem, a nawet, nazwijmy to umownie, wbudowane leżaki. Chociaż może pojęcie do dyspozycji jest względne, gdyż czasami można odnieść wrażenie,
że popyt tutaj przewyższa podaż. Jak każde tego typu miejsce, najlepszą porą na odwiedziny jest ranek, ewentualnie wczesny ranek. Widok na spokojną taflę jeziora ma zawsze w sobie coś kojącego, nawet wtedy, gdy jego wody, tak jak tutaj, skrywają tajemnicę. Na dnie Stolska spoczywa wrak bombowca B-17, zestrzelonego tutaj w czerwcu 1944 roku. W 2022 roku odsłonięto pamiątkową tablicę przy plaży. Obok też możecie zapoznać się ze szczegółową historią tego samolotu. Pora wracać, a po trudach i piachach rezerwatu najlepszą opcją powrotu wydaje się być jakiś wygodny asfalt, czyli po prostu droga rowerowa Stolec-Bug. Jej dokładny opis znajdziecie na kanale. Oczywiście link podsyłam w opisie do tego filmu, ale z góry gwarantuję, że się nie zgubicie. Dziękuję zatem za oglądanie i do następnego razu.